Zgodnie z obietnicą o kredycie Mieszkanie na Start, sesja pytań i odpowiedzi, bo zalaliście nas po poprzednim filmie mnóstwem pytań, mnóstwem wątpliwości. Ministerstwo w międzyczasie zrobiło takie wyjaśnienie na kilkunastu stronach, gdzie też nie wyjaśniło wszystkiego. No to pokazuje, że ustawa jest złożona, a zainteresowanie jest duże. W Polsce będą 4 cykle koniunkturalne w roku. Za każdy metr powyżej tego określonego, wyliczonego limitu dopłata pomniejszana o 50 zł. Może promować duże rodziny, tak? Ale nie promuje ich powiększania. A co w przypadku, gdy kupiłem mieszkanie na kredyt przed ślubem, a moja żona nie miała wcześniej i w sumie nadal nie ma żadnej nieruchomości? Pokazuje tabela numer 6. Prawdopodobny odsetek gospodarstw domowych niespełniających kryterium dochodowego będą preferowały zakupy większych gospodarstw, a większe gospodarstwa raczej chcą po prostu większe mieszkania. W dodatku ta trójka dzieci bez względu na to, czy jest w tym jednym gospodarstwie, w tym drugim, powinna mieć dobre warunki życia. Dziennikarze mnie pytali, czy ten program spowoduje taki wzrost cen, jak spowodował bezpieczny kredyt. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Bontal, specjalista wielki od kredytu 0%. Będziemy porównywać. Teraz będzie się pewnie specjalizował w kredycie Mieszkanie na Start. On w ogóle pracuje w udzielaniu kredytów. Uczestniczył też w spotkaniach w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie było dużo krytyki pod hasłem tego nowego programu, no ale program wchodzi, nie wysłuchano za bardzo ekspertów. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Od razu też powiem, że na stronie symen24.pl znajdziecie też takie bardziej szczegółowe wyjaśnienia, czy też pewne opisy, te, które jak gdybyście słuchali w audycji, to może Wam coś umknąć, więc link będzie podany na dole i tam proszę zaglądać. Zanim jeszcze przejdziemy do tego kredytu i jego szczegółów, to chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, że ustawodawca i pomysłodawca tego kredytu postanowił chyba nas, Polaków, ustawić co 3 miesiące w kolejce do banku po złożenie wniosku kredytowego, zupełnie jak za socjalizmu, bo jeżeli ten program odniesie sukces, to znaczy jeżeli będzie nim duże zainteresowanie, to te kredyty mają być wydawane w pulach po 15 tysięcy co kwartał, więc może się zdarzyć, chociaż nie musi taka sytuacja, że na przykład już za pierwszy kwartał 15 lutego zostaną wstrzymane wnioski, ludzie będą chcieli dalej kupować mieszkania, ale będą mogli wystąpić z wnioskami dopiero 1 kwietnia, znowu 15 maja wyczerpie się pula i będzie teraz kolejna rozgrywka od 1 lipca. Może tak nie być, jeżeli zainteresowania tym kredytem nie będzie. Krzysztofie, czy w ogóle rozumiesz ten cel, bo tłumaczenie jest właśnie, jakie jest tłumaczenie ministerstwa? Skąd ten pomysł? Dzień dobry Państwu, cześć Tomku. No, tłumaczenie ministerstwa to jest tłumaczenie ministerstwa, ale no tutaj zakładam, że to jest jakiś sposób na to, żeby nie rzucić takiej puli, żeby tego wybuchu nie było z zakupami mieszkań, żeby one nie zeszły tak jak w przypadku bezpiecznego kredytu w ciągu, no nie wiem, tam powiedzmy pół roku, tak, to było trochę więcej, ale powiedzmy pół roku i że takie dawkowanie pieniędzy na rynek to będzie bezpieczniejsze chyba pod kątem właśnie tych wzrostów cen, no bo inaczej inne wytłumaczenie jest bez sensu. Inna rzecz, no przecież to nie może chodzić o budżet, no bo budżet można inaczej ograniczyć, prawda? Po prostu limit budżetowy, koniec, może się skończyć, ale chodzi o ten wybuch, żeby to chyba nie była taka fala, aczkolwiek no ty jesteś dużym optymistą, że to 1,5 miesiąca przy dobrym kredycie, tanim, gdzie alternatywa byłaby dużo droższa, że 15 tysięcy wniosków zarejestrowanych w jakimś tam systemie BGK to będzie 1,5 miesiąca, to nie, to tydzień będzie, to będzie 2 tygodnie, tak? Tak to będzie wyglądało, czyli to, co żartowaliśmy sobie wcześniej trochę, no to w Polsce będą 4 cykle koniunkturalne w roku. Do 2027. Ale słuchajcie Państwo, to było tak, że jedną z wad bezpiecznego kredytu 2% było też informacja, która była publicznie dostępna,
że budżet na ten kredyty jest udzielony w transzach na jakieś określone okresy letnie i tak dalej. I ludzie, można powiedzieć, bali się najwyraźniej brania bali się, że te kredyty im się wykończą po prostu, że nie będzie już dostępu i rzucili się tłumnie. Jeżeli coś jest ograniczone w czasie czy w kwocie, no to nic dziwnego specjalnie, że przy takim ograniczeniu jest nagły napływ chętnych. To nic dziwnego po prostu. I tutaj te transze mogą, chociaż nie muszą, wbrew pozorom, chyba właśnie tak jak ty powiedziałeś, zintensyfikować ten ruch i pęd po ten kredyt, czy tak? No tak, zintensyfikować, ale też go rozłożyć w czasie, czyli to nie będzie wpompowanie, nie będzie 100 000 kredytów, 50 000 kredytów w 3 miesiące, tylko no to będzie 60 000 kredytów w roku. I teraz no ja zakładam, że to jest tym powodem, rozłożenie, tak, no jeżeli nie będzie taniego pieniądza non-stop i nieograniczonego, to nie będzie takiej fali, nie wiem, zakupów w ciągu jednego kwartału czy jednego miesiąca. No trzeba to będzie w jakiś sposób rozsunąć. Podniosę rękę i powiem tak, ja już jestem człowiekiem wiekowym. Ja pamiętam, jak wyglądały czasy reglamentacji czegokolwiek. Czasy reglamentacji kończyły się kolejkami oraz na przykład nadmiarem również posiadanych dóbr, chociaż nikt nie używał. Ja na przykład zawsze miałem nadmiar cukru z tego powodu. Reglamentacja nie jest najlepszym rozwiązaniem na wolnym rynku. Drugą sprawą, do której jeszcze może wrócimy, ale później, to jest to, czy w ogóle pieniądze przewidziane w budżecie na ten kredyt wystarczą, bo tutaj też jest trochę wątpliwości, ale to musicie spokojnie audycję przeczekać do końca. Natomiast może zacznijmy od takich najprostszych rzeczy. Wydaje się najprostszy. Kto może być kredytobiorcą i na co ten kredyt można dostać? No właśnie, bo tutaj jest chyba najistotniejsza informacja, że kredytobiorcą nie musi być żadna rodzina. To jest najważniejsze. Jakbyśmy nie rozumieli, to może być jedna osoba lub dowolna para osób. Tak? Kto jeszcze? Znaczy ja zacznę od tego na co, tak? Bo tutaj to jest akurat spójne bardzo dla Kowalskiego. Jeśli o Kowalskiego chodzi, to tutaj większość jest spójna z tym, co było w bezpiecznym kredycie, czyli zakup mieszkania, domu, rynek pierwotny, wtórny, budowa domu. Tutaj oczywiście jeszcze dochodzą tam ten wkład, partycypacja w TBS-y, SIM-y, tak, no ale to dzisiaj może o tym nie rozmawiamy. Tu tylko wspomnę, bo dużo było pytań i u Ciebie pewnie też dotyczących kontynuacji budowy. W poprzednim programie było to ograniczone, ale wynikało to z ograniczenia wkładu własnego. Tutaj ograniczenia wkładu własnego nie ma, więc nie powinno być problemem dostanie kredytu, tam oczywiście w tych limitach wszystkich, ale bez względu na zaawansowanie budowy, bo nie ma znaczenia, jak ja ten nieograniczony wkład własny wniosę, czy w formie gotówkowej, czy w formie majątku, działki i wniesionych już prac. Jeśli chodzi o osoby, które to mogą wziąć, to ale poczekaj, stop. Skoro zacząłeś złośliwie od tego, o czego nie pytałem, czyli na co, to chcę zwrócić uwagę, że tu jest spisane bardzo ważna rzecz. Kredytu tego na start nie udziela się, jeżeli nabycie ma nastąpić w drodze przeniesienia wierzytelności z umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej, co ma być batem na osoby flipujące na rynku pierwotnym, czyli żeby nie wzbogacać tych tak zwanych fliperów, ale no właśnie, czy tutaj ministerstwo wie, jak działają fliperzy? Wielu fliperów, jeżeli nie większość, tych działających na rynku pierwotnym, to są firmy, które po prostu nie mogą z mocy prawa zawrzeć umowy deweloperskiej z deweloperem, tylko muszą zawrzeć jakąś umowę przedwstępną na przykład i potem mogą prawa z tej umowy scedować i to już ich nie dotyczy, ten zapis. Tak jest czy nie? Natomiast to jest akurat, Tomku, przepisane chyba z poprzedniej ustawy, z poprzedniego rozwiązania.
Jakoś duży szum był na początku też, jak to było wprowadzane rok temu, ale prawda jest taka, że czy to jakoś wpłynęło na rynek. Rynek sobie znalazł rozwiązanie, tak jak ty powiedziałeś, no bo nie wszystko musi wszystkich dotyczyć i zawsze można znaleźć inne rozwiązanie. Jeśli chodzi o te fliperskie rzeczy, tak, o te fliperskie sprawy, czyli handlujących nieruchomościami, no to tam są inne rozwiązania teraz gdzieś tam rozważane, jakieś ustawy antyfliperskie, ale to jest inne. Nie sądzę, żeby to przeszkadzało bardzo, wiesz, na rynku. Znaczy, ty nawiązałeś do projektu ustawy poselskiej wniesionej przez posłów Lewicy dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. Link na dole zamieszczam. Nie teraz w to wchodzić, w ogóle zobaczymy, czy Lewica będzie miała siłę przebicia, żeby tę ustawę uchwalić. Do niej jest też wiele wątpliwości. Zostawmy. Kto może być kredytobiorcą? Wróćmy do tego, bo to jest jednak ważne. Kredytobiorcą mogą być maksymalnie 2 osoby, nie muszą być rodziną, mają tworzyć wspólne gospodarstwo domowe. Ja zostawiam na razie to gospodarstwo domowe, bo tutaj będzie oczywiście definicje, inne rzeczy wchodzą w grę. Natomiast jeśli chodzi o te 2 osoby, które mogą być kredytobiorcami, one mogą być kredytobiorcami bez względu na łączące je relacje i bez względu na płeć. Tak to jest mniej więcej. Po prostu nigdzie to nie jest określone, czyli żadna z tych rzeczy nie jest określona. Co to znaczy? To znaczy, że to może być małżeństwo, to może być związek nieformalny, konkubinat, jakkolwiek nazywać, para po prostu, tak? Dwojga ludzi. To może być na przykład ja i brat, czyli moje rodzeństwo. Znaczy, dowolna para, 2 osoby, może być też mój rodzic, jeden z moich rodziców. Dowolna para osób, które stanowią jedno gospodarstwo domowe, to na pewno, ale te osoby mają też ograniczenia wiekowe. Szczególnie kto ma takie ograniczenie? Znaczy, ograniczenie wiekowe jest tylko w jednym przypadku. W przypadku 2 osób już nie ma tego ograniczenia. Ja wiem. Jest tylko ograniczenie w przypadku tak zwanych singli, czyli osób samotnych, które nie posiadają dzieci na utrzymaniu swoim, tak, małoletnich, i to jest nieukończony 35 rok życia. I tutaj też to jest taka uwaga, koniec 35 roku życia następuje w 35 urodziny. Ale przed dniem złożenia wniosku, czyli on w momencie, kiedy dostanie kredyt, już może mieć ponad lat 35. Ważne, żeby wniosek złożył w odpowiedniej chwili. Może to zrobić kilka dni wcześniej. Tak, złożenie wniosku. Tak. Dodam jeszcze, że może być to cudzoziemiec, jeżeli prowadzi gospodarstwo domowe w Polsce. Można też nie prowadzić gospodarstwa domowego w Polsce, jeżeli jest się obywatelem polskim, lub też można nie prowadzić gospodarstwa domowego w Polsce i nie być obywatelem polskim, jeżeli jest się w związku z obywatelem polskim. Tak to wyszło, ale są też takie grupy uprzywilejowane, bo generalnie to, co dopiero do tej pory mówiliśmy, to jeszcze w domyśle nigdy nie miałeś mieszkania, domu, nie byłeś stroną jakiegoś kredytu, ale okazuje się, że w zasadzie możesz mieć mieszkanie i właśnie pod jakimi warunkami możesz mieć to mieszkanie, a dostać ten kredyt mieszkanie na start. No to jeżeli mówimy o całym gospodarstwie domowym, tak, czyli powiedzmy tych 2 osobach czy jednej, no to jeśli chcę kupić drugie mieszkanie, a mam już, jestem w 100% właścicielem mieszkania, które kupiłem, na przykład nie wiem, na wolnym rynku wcześniej, no to warunkiem kupna tego kolejnego mieszkania lub domu jest posiadanie co najmniej 3 dzieci w gospodarstwie domowym, czyli na moim utrzymaniu. To jest jedno. I tu uwaga, też ważna, bo to z pytań od Was wynikało. Pytaliście, czy jak ktoś jest samotnym rodzicem, a ma 3 dzieci, to może kupić to mieszkanie? Może. Odpowiedź jest może, bo jest powiedziane o 3 dzieci w tym gospodarstwie i to gospodarstwo nie musi mieć pary, może mieć tylko jedną osobę, która się w jakiś sposób, nawet nie musi być rodzicem, bo to mogą być też dzieci przysposobione, to pamiętajmy. Tak. Ten warunek nie jest obligowany przez ilość osób w rodzinie, w gospodarstwie domowym, tylko przez liczbę osób w rodzinie, tylko przez liczbę dzieci w tym gospodarstwie domowym. To jest istotne. Więc czy to jest małżeństwo, para, czy jeden rodzic, nie ma to najmniejszego znaczenia. Definicja dziecka jaka jest, też jest ważna.
No to jest, dziecko na utrzymaniu musi być małoletnie lub no tam jest niepełnosprawne, tak? To chyba tak są te dwa warunki. Ten jeszcze cały kredytobiorca, no to on ma pewne jakieś ograniczenia, bo jak powiedziałem, nie mógł chyba być stroną umowy jakiegoś innego kredytu mieszkaniowego, ale też musi uzyskiwać dochód w złotówkach, tak? Czyli właściwie precyzyjniej w walucie polskiej, bo może kiedyś będziemy mieli euro, nie wiadomo. Znaczy to ma być kredyt udzielony, jeżeli mówimy o tym kredycie hipotecznym, bo tam jest jeszcze kredyt konsumencki na te wkłady, partycypacje, ale jeżeli kredyt hipoteczny, to ma być udzielony na minimum 15-letni okres. W okresie, kiedy przysługują nam dopłaty, czyli 10 lat, znowu w okresie 2-5-latek, bo to tak samo będzie jak w poprzednim, ma to być kredyt w ratach malejących, z oprocentowaniem okresowo stałym, właśnie tych 5 lat. To znaczy, żeby tak jeszcze powiedzieć, to oprocentowanie jest liczone jakby dla całego i rata obliczona dla całego okresu kredytu, czyli jeżeli kredyt jest na przykład na 25 czy na 30 lat, no to będzie wyliczany cały kredyt. Wkład własny jakiś potrzebny? Nie jest potrzebny wkład własny, można skorzystać z tak zwanej gwarancji brakującego wkładu własnego. Gwarancja nie może wynosić więcej niż 100 000 i warunkiem skorzystania z tej gwarancji jest ograniczenie inwestycji, kosztu inwestycji do 1 000 000. No bo ten program tak naprawdę nie ma ograniczenia kwoty kredytu całkowitego, nie ma ograniczenia wysokości wkładu własnego, nie ma takiego jednego ograniczenia kosztu inwestycji, czy tam ceny zakupu, czy kosztu budowy. To tam pod pewnymi warunkami jest ograniczenie, no ale to wynika tam z metrażu zakupowanych nieruchomości, tak, bo tam tych warunków trochę jest więcej, o których jeszcze tam nie. To zaraz do tego przejdziemy, bo tu jeszcze oprócz tego, że będziecie dostawali pieniądze, to pieniądze będą dla niektórych pomniejszane. Jakie jest oprocentowanie tego kredytu, żeby tak to bardziej plastycznie wytłumaczyć? Jeżeli ktoś jest na przykład singlem i chce kupić mieszkanie o wartości 500 000 złotych, no to on, załóżmy, ma 100 000 wkładu własnego, bierze 400 000 złotych na kredyt. W uproszczeniu teraz powiem, dlaczego jego oprocentowanie do 200 000, to zaraz wyjaśnimy, będzie wynosiło 1,5%. Te pozostałe drugie 200 000 to będzie na przykład na 7%, razem to będzie na przykład 4,25%. Taki będzie efektywne oprocentowanie całości kredytu. Tak to wygląda, prawda? Tak, ja tam wspomniałem przed chwilą, że kwota kredytu zaciągniętego jest nieograniczona, wkład własny jest nieograniczony, ale istnieje ograniczenie tej części kredytu, do której mamy dopłatę. I to jest dla singla 200 000, dla dwuosobowego gospodarstwa, to nie chodzi o dzieci, tylko o liczbę osób w gospodarstwie. Dla 2 osób 400, tak, poprawnie jak na przykład się pomylił, potem jest 450 dla 3, dla 4 500 i 600 dla 5 osób w gospodarstwie domowym. To, co nazwałeś, to jest taka część kapitałowa, która podlega dopłatom kredytu, ale jest też drugi warunek, to jest to oprocentowanie, jak ono się będzie zmieniać, i tutaj jest akurat związek z ilością dzieci w danym gospodarstwie, w gospodarstwie kredytobiorcy. I to jest właśnie, powiedz, dla kogo jest 1,5, dla kogo 1, dla kogo 0,5, a dla kogo 0%. Oprocentowanie jest uzależnione od liczby dzieci w gospodarstwie domowym, czyli jeżeli nie mam dzieci w gospodarstwie domowym, to jest 1,5%. Jeżeli mam jedno dziecko, to jest 1%, dwoje dzieci 0,5%, przy trójce dzieci oprocentowanie i większej ilości dzieci oprocentowanie wynosi 0%. Czyli ten kredyt przez 10 lat jest nieoprocentowany. Krótko mówiąc, czyli singiel oraz para kredytobiorców ma 1,5%. Dodam jeszcze, że ta para dowolnych kredytobiorców, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, to musi kupić to swoje mieszkanie albo w równych udziałach we współwłasności,
Czyli nie ma tak, że ktoś ma więcej pieniędzy i weźmie sobie 60%, a druga osoba kupi 40%. Oni mają to kupić po 50%, albo we współwłasności łącznej, czyli takiej, która no, jest w przypadku małżeństwa po prostu, gdzie tak to wygląda. To jest, jeżeli chodzi o te kwoty kredytów, dodajmy jeszcze chyba dla porządku, że są jakieś zwiększenia w jakichś miastach, może być więcej trochę tego kredytu, tak? Ta część kapitałowa może być wyższa. Tak, tak, to jest tam ustalone, że jeżeli to dotyczy tylko miast wojewódzkich, których ludność wynosi więcej niż 300 000 mieszkańców. Dlatego to tam kilka miast z 16. Warszawa ma mnożnik 1, 2. Na razie tak. Limity, których niby nie ma, a jednak są limity dochodu i one są podane w ustawie, w projekcie ustawy jako dochód w zasadzie można powiedzieć netto liczony. I jakie są te limity? Najpierw powiedzmy, jakie są limity. Znaczy, te limity wynoszą od 7 000 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego do 23 000 dla gospodarstw, w skład których wchodzi 5 lub więcej osób. I to się po kolei rozkłada w ten sposób: 7 000, 13, 16, 19 500, 23 000. W samej ustawie nie ma informacji, że to chodzi o dochód netto, natomiast jest odniesienie oczywiście w definicjach ustawy, jak my mamy to liczyć, skąd mamy brać, co mamy przyjąć do tego dochodu netto. I tam jest, tak, chyba to jest ustawa o świadczeniach rodzinnych, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I tam jest informacja w każdym, że to jest przychód minus koszta, ZUS w uproszczeniu minus podatki, więc można to odnosić do tego naszego dochodu netto. Dokładnie, ale żeby nie było tak radośnie, to w zasadzie jest też dobrze, bo ustawodawca pomyślał, że ktoś może, jakiś singiel zarabia na przykład 7100 zł netto i co? Miałby nie dostać kredytu? Nie, on dostanie kredyt, tylko jego dopłata, którą on uzyskuje z okazji tego kredytu, zostanie pomniejszona o 50% tej nadwyżki. Dla pozostałych gospodarstw to jest taka sama nadwyżka, tylko pomniejszenie jest o 25%. Czyli jeżeli na przykład by wynikło, że temu singlowi przypada na przykład 800 zł dopłaty, czy tam ileś, no to on dostanie tej dopłaty odpowiednio mniej, tak? Tak, dokładnie w Twoim przykładzie, czyli przy 7100 on dostanie 50 zł mniej, bo przekroczyło 100 zł. Jeżeli to będzie większe gospodarstwo domowe niż jedna osoba, no to zmniejszenie będzie tej konkretnej dopłaty przykładowej o 25 zł. No i jeżeli trzeba zobaczyć, gdzie nam się opłaca, a gdzie nie, tak? No bo przy którychś zarobkach my praktycznie tej dopłaty już nie będziemy mieli. No dokładnie, to nawet dość prosto obliczyć i każdy z Was może sobie policzyć. Być może taką tabelkę przygotujemy na stronie syment24.pl z takim wyliczeniem, w którym momencie Tobie się ta dopłata wykończy i kiedy już nie zasługujesz na ten kredyt po prostu. Ale ta granica jest miękka. Tak, ale też trzeba dodać, że tu działa ta sama zasada, która działała wcześniej przy maksymalnej kwocie tego kredytu preferencyjnego, do którego jest dopłaty, czyli Warszawa znowu może mieć ten limit dochodu podwyższony o 20%, inne te miasta nasze wymienione, o których mówiłem, o 10 dzisiaj, tak? Ale jest też ograniczenie powierzchniowe, bo to niby może być dowolna powierzchnia tego mieszkania, które kupujesz, ale nie do końca. Opowiedz nam, jak to wygląda. W zasadzie właśnie ona nie jest dowolna i to jest istotne. Tutaj cena nieruchomości, wartość, koszt inwestycji może być dowolna, natomiast maksymalna powierzchnia nieruchomości, i to dotyczy tylko i wyłącznie zakupu nieruchomości, czyli zakupu mieszkania lub domu, to jest... Nie budowy domu, podkreślmy, nie budowy domu, tylko... Budowy domu nie. W budowie domu nie ma tego limitu, ale w zakupie mieszkania i domu jest to 25 metrów kwadratowych plus 25 na każdego członka naszego gospodarstwa domowego. Czyli jeżeli mam dwie osoby
w gospodarstwie domowym, to mam 25 plus 2 razy 25, 75 metrów kwadratowych, to jest ten limit. Dobrze, i teraz jakie są zmniejszenie? Jeżeli bym kupił 76 metrów, to mam o 50 zł większą dopłatę. Za każdy metr powyżej tego określonego, wyliczonego limitu jest dopłata pomniejszana o 50 zł. Czyli gdyby ktoś miał taką fantazję, że jako para chcecie kupić sobie na przykład mieszkanie 100-metrowe, no to dostaniecie odpowiednio mniejszą dopłatę. Przejdźmy do Waszych pytań takich, no bo ktoś się pyta znowu. Rodzina ma 3 dzieci, a jedno jest pełnoletnie. No to jaki jest liczony kredyt? To już mówiliśmy, ale dopowiedz na wszelki wypadek. No, według ustawy, przynajmniej w takim kształcie, jak ona ma dzisiaj, do osób w gospodarstwie domowym liczymy dzieci nieletnie. Mhm. Mówiliśmy, że jeżeli masz tą 3 dzieci, to, ale właśnie tych nieletnich, małoletnich, to możesz mieć mieszkanie, które musisz w ciągu 24 miesięcy, bo inaczej ci zawieszą dopłaty, po prostu skończą się po 24 miesiącach, możesz to zbyć na kogoś dowolnego, nie sprzedać darowizną na przykład, możesz to zrobić nawet na swoje małoletnie dziecko, to jest jedno z rozwiązań. Ale powiedz mi, co się dzieje, jeżeli dzieci staną się pełnoletnie w czasie spłacania kredytu z dopłatą? Nic się nie dzieje. Kredyt idzie jak idzie, tak? Tak, tak. Te warunki, o których my mówimy, one są weryfikowane na początku, czyli jak składamy wniosek. A co się stanie, jeżeli w trakcie spłacania kredytu nagle kredytobiorca zacznie więcej zarabiać, czy też kredytobiorcy zaczną więcej zarabiać? Też nic się nie dzieje. Tu trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że to kryterium dochodowe, ono nie jest liczone na moment ubiegania się o kredyt, tylko bierze się średnią z roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek kredytowy. Czyli gdybym dzisiaj składał wniosek kredytowy, to do tego kryterium dochodowego będzie brana średnia z całego poprzedniego roku kalendarzowego. Czy w czasie trwania dopłat do tego kredytu mogę kupić inne mieszkanie albo czy mogę je dostać od kogoś? Nie, nabycie jakiegoś mieszkania eliminuje mnie z prawa do dopłat, chyba że jest to nabyte w drodze spadku. Czyli darowizny, broń Boże, żebym nie, tam darowizny nie pamiętam, ale nie, darowizna tutaj nie doszła. Tutaj ona w innym tam przypadku doszła, ale to nie jest to, że nie jest to nabycie. I też oczywiście tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz, identyczną jak była wcześniej. My mówimy zawsze o nieruchomościach na terytorium Polski. No tak. Bo to też jest ważne, tak? Ilość mieszkań, domów poza naszymi granicami nie ma najmniejszego znaczenia. A co w przypadku, gdy kupiłem mieszkanie na kredyt przed ślubem, a moja żona nie miała wcześniej i w sumie nadal nie ma żadnej nieruchomości? Jest taka furtka w tej ustawie, gdzie można wykorzystać rozdzielność majątkową. Jeżeli jesteśmy małżeństwem i tu nawet nie ma znaczenia, bo tutaj w tym pytaniu mówimy o zakupie przed ślubem. Nie ma znaczenia, czy to jest przed ślubem, czy po ślubie. Jesteśmy małżeństwem, jeden z małżonków posiada mieszkanie, kupił, nie dziedziczył, nie dostawał darowiźnie, a druga osoba nigdy nie miała, spełnia warunki programu, to jeżeli on to kupił lub posiada w odrębnym majątku, lub oni posiadają rozdzielność majątkową, tutaj na potrzeby kredytu nawet musiałaby być zawarta, to ta druga osoba, ten drugi małżonek może przystąpić, jeżeli sam spełnia te warunki, posiadając rozdzielność majątkową, on może według tego projektu przystąpić do tego preferencyjnego kredytu i jeżeli ma zdolność kredytową i tam wszystkie te warunki wiadomo spełnia bankowe i ustawy, nabyć sobie mieszkanie. No dobrze, ale ten małżonek, który ma to mieszkanie inne, to on się liczy jako kredytobiorca i do limitu tego gospodarstwa domowego, czy też się nie liczy? Znaczy w ustawie bezpośrednio tego chyba nie ma określonego, ale interpretacja ministerstwa jest taka, w pytaniach i odpowiedziach, które wspomniałeś na samym początku, które są opublikowane na stronie ministerstwa, tam jest informacja, że ta osoba druga, która nie spełnia warunków tego kredytu z mojego gospodarstwa domowego, czyli mój współmałżonek nie ma
nie jest liczony do gospodarstwa domowego. Czyli, żeby tak mówić bardziej po polsku, jesteście małżeństwem, macie 3 dzieci, ale to możecie nawet, nie, macie 2 dzieci, weźmy ten przykład, lepiej będzie, mniej zawiły, to możecie kupić kolejne mieszkanie. Jeżeli jeden z Was ma mieszkanie takie, które jest jego tylko mieszkaniem, jeżeli zawrzecie intercyzę, ale ten będzie Wasze to gospodarstwo nie liczone jako gospodarstwo 4-osobowe, tylko jako gospodarstwo 3-osobowe i w takich parametrach będzie ten kredyt zaciągany. No tak samo musimy pamiętać o obliczaniu zdolności kredytowej, bo te kredyty nie są rozdawane na piękne oczy i żeby w ogóle dostać ten kredyt, to jakąś tam zdolność kredytową trzeba mieć i powiedzieliśmy, że kwota jest nieograniczona, no ale ograniczona jest również przecież zdolnością kredytową, nieprawdaż? Tutaj akurat to wpływa na 3 rzeczy. Raz, że zdolność kredytowa, tak, bo nie przyjmujemy dochodu tej drugiej osoby do badania tej zdolności kredytowej. Z drugiej strony tej osoby nie przyjmujemy jako osoby na utrzymaniu naszego gospodarstwa domowego. Czyli to jest jakiś tam bilans określony. Liczba osób w gospodarstwie domowym wpływa natomiast dodatkowo na to, co gdzieś tam pośrednio, co ja mogę kupić, czyli na tą kwotę kredytu, która jest objęta dopłatą. No bo to już nie będzie 5-osobowe gospodarstwo domowe, tylko 4-osobowe gospodarstwo domowe, gdzie tam, znaczy nie 4, tylko 3, tak, w Twoim przykładzie, czyli nie 500 000 objęte dopłatą, tylko 450. Po prostu. To jest też istotne. To już trochę odpowiedzieliśmy, ale może tak bardziej łopatologicznie. Czy rodzic z 2 dzieci, czyli 1 + 2, będzie miał kredyt na 0,5%? Tak. Będzie miał kredyt na 0,5%, ponieważ oprocentowanie jest uzależnione od liczby dzieci. Jeżeli młode małżeństwo posiada dopiero 1 dziecko, skorzysta z tego kredytu Mieszkanie na Start i na przykład w 2025 roku urodzi im się kolejne dziecko, to czy oni mogą z jakiejś korekty warunków tego kredytu skorzystać, czy nie bardzo? Nie, już na rodziny kolejnego dziecka, powiększenie rodziny, powiększenie gospodarstwa domowego nie wpływa w żaden sposób na warunki kredytu. To nie jest. To jest program, który, no przyjmijmy, promuje duże gospodarstwa, może promować duże rodziny, tak, ale nie promuje ich powiększania. Dobrze, czyli z tego wynika, że wszelkie w zasadzie zmiany w statusie czy majątkowym tej rodziny w trakcie spłacania kredytu z dopłatą, czy też w ilości osób w gospodarstwie domowym nie mają większego znaczenia. Kredyt jest zaciągany i potem spłacany według takich warunków, w jakich był zaciągnięty, tak? Tak, no jeżeli status majątkowy rozumiesz przez dochody moje, no tak. To tak. No bo tam wiadomo, że jak będę miał tą nieruchomość, kupię sobie dom następny, to stracę dopłaty. W ustawie o bezpiecznym kredycie mieszkaniowym było przewidziane 900, o ile dobrze pamiętam, 41 milionów złotych na dopłaty do kredytów udzielonych w roku 2024 i 2023 łącznie. To te pieniądze mają dostać banki. Było to robione przy jakichś założeniach. Program ten, co zresztą nawet ministerstwo w ocenie skutków realizacji kredytu Mieszkanie na Start przyznaje, program Bezpieczny Kredyt znacząco przekroczył ich założenia, ogromnie przekroczył założenia, to jest ponad 70 000 do lutego, a w zeszłym roku ponad 50 000 udzielonych. Oznacza to i wyższe kwoty średnie, to oznacza, że tych pieniędzy po prostu może zabraknąć. Do tego worka teraz dorzuca się na bieżący rok 2024 założenie 35 000 kredytów mieszkaniowych udzielonych w tym roku, bo nawet dzisiaj w chwili, niedawno przed nagraniem tej audycji minister powiedział, że zrobią wszystko, żeby to ruszyło od 2 kwartału. I teraz skąd pieniądze? Jeżeli podniesiono tylko do 1 300 ileś, 400, około 400 milionów złotych dorzucono do tego programu, to po pierwsze, skąd się właśnie? Czy tych pieniędzy starczy, czy to jak oceniasz? Znaczy, to jest, ciężko mi to ocenić, ale to tak samo jak tobie, dlatego że ten budżet na programy, na wszystkie 3 programy, rodzinny kredyt mieszkaniowy,
w 2024 roku. Rodzinny kredyt mieszkaniowy, bezpieczny kredyt 2% i ten nowy, który wejdzie w określonym czasie, to tam jest chyba 1 329 milionów, bo nikt oficjalnie w komunikacie żadnym, czyli mówię tutaj o Banku Gospodarstwa Krajowego, a tak naprawdę to chyba teraz to jest już po stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, nie podał informacji, ile przynajmniej do dziś, nie wiem, do końca marca chociażby, zostało podpisanych umów o bezpieczny kredyt 2%, więc realnie ja nie wiem, czy tych pieniędzy wystarczy, czy to, że w ten sposób o tym rozmawiamy, czy dobrze to rozumiemy, no ale jeżeli ten 1 329 milionów ma być na 3 programy, a teraz by się okazało, że 1 200 000 to jest na dopłaty do bezpiecznego kredytu i tam śladowe jakieś do tego rodzinnego kredytu mieszkaniowego, to ja nie wiem, ile zostanie na ten nowy kredyt, tak? Czy się nie okaże, że za chwilę znowu trzeba będzie coś dorzucać. I teraz tutaj też istotne jest, kiedy ten program wejdzie, to co powiedziałeś, bo jak on wejdzie na koniec roku i dopłaty do tego nowego kredytu byłyby, nie wiem, miesiąc, 2, 3, tak, do tych pierwszych kredytów, no to tego budżetu dużego na 2024 rok nie potrzeba. Ale jeżeli to miałoby wejść, nie wiem, w połowie roku, w wakacje, w co ja trochę wątpię. Ale minister tak powiedział, dzisiaj powiedział. To, będąc przy tym budżecie, no to ja sobie nie wyobrażam, że pół roku, że te 35 000, no dobra, wystarczy. No nie wiem jak to policzyli, ja jestem zawsze sceptyczny co do tych obliczeń, bo jakoś już nieraz się rozmijano z założeniami i to jest problem. A jeśli chodzi o samo wejście, no mamy tak, 11 kwietnia, 14-21 dni na konsultacje, no to tam resortowe i inne, tam jest jakoś podzielone, czyli mamy koniec kwietnia. Załóżmy, że legislacja do 2 miesięcy, prawda? Tak sobie niech tam będzie, bo może jakieś poprawki. Senat szybko kliknie, posłowie przegłosują, Załóżmy, prezydent podpisze, jeżeli nie kieruje tego, bo właśnie ostatnio jest podobno trend kierowania wszystkiego do Trybunału Konstytucyjnego. No ale załóżmy, że nie. No załóżmy, że ktoś to traktuje jako kontynuację tamtego programu i to popiera, tak? Bo tamten był nasz i wiesz, o co mi chodzi. No ale dobrze, no to mamy, ale załóżmy, że to będzie do tych wakacji takich sejmowych, tam koniec czerwca czy jakoś, nie? Przed wakacjami. Uchwała. Program ma wejść zgodnie z projektem ustawy 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym. No załóżmy, że to też będzie ten koniec czerwca, czyli wchodzi 1 sierpnia, tak? No ale teraz moje pytanie. Jeżeli coś jest uchwalone w takim bardzo krótkim czasie, to czy banki, no mamy doświadczenie sprzed roku, tak? Czy banki w ciągu 30 dni wystartują z programu? Ja wiem, że dużo rzeczy będzie wykorzystane z poprzedniego, czyli tam ten system rozliczeniowy, ewidencji dopłat, że część rzeczy to jest powielanie, ale to przestawienie tych szyn w banku na nowe tory to nie jest 30 dni. No uważam, że to nie będzie możliwe, więc patrząc się na przykład, jak była uchwalona, potem podpisywana przez prezydenta i potem publikowana i wchodząca w życie ustawa o planowaniu przestrzennym w zeszłym roku, o zmianie planowania przestrzennego, to ustawa została, o ile dobrze pamiętam, uchwalona 7 lipca, a miała wejść 30 dni po ogłoszeniu i weszła w życie 24 września. Więc tyle czasu, prawie 3 miesiące zajęły te takie, nazwijmy to, procedury techniczne. Dodam jeszcze, że w tym opracowaniu o oszacowanie skutków realizacji jest taka bardzo ciekawa tabelka, która pokazuje, tabela numer 6, prawdopodobny odsetek gospodarstw domowych niespełniających kryterium dochodowego programu w latach 2024-2027, szacunki poglądowe i to jest podział według gospodarstw 1, 2, 3, 4, 5 i więcej osób i lata 2024 do 2027. W 2024 roku single 45% ma nie spełniać tych warunków, gospodarstwa dwuosobowe 55%, 3-osobowe 35%, 4-osobowe 25% i 5-osobowe 15%. W 2027 single 65% nie spełnia, dwuosobowe 65% nie spełnia, 3-osobowe 45%, 4-osobowe 35%,
5-osobowy i więcej 25% nie spełnia, czyli może powiedzmy na ten kredyt nie liczyć. No może oni też po prostu będą tak dobrze zarabiali, że się nie będą łapali. No, znaczy na pewno, no bo interpretacje tej tabeli są różne, ale po co ja ją przytoczyłem? Dlatego, że chcę pokazać, że ten program, w odróżnieniu od programu bezpiecznego kredytu, jest zwrócony najbardziej do tych największych rodzin, tak? 5-osobowych gospodarstw i więcej, prawda? A przy tym bezpiecznym kredycie to raczej głównie single i pary kupowały mieszkania. No tak, ale to tutaj wynika z tych limitów, no bo jeżeli my mamy przy singlu jednoosobowe gospodarstwo domowe, mamy limit tych umownych 200 000 złotych, do którego jest dopłata. No ten singiel musi wydać 400-500 w większości pewnie miejsc w Polsce, żeby, no powiedzmy, że nie wszystko jest Warszawą, Krakowem, niech to będzie tam 400 000, prawda, że za 400 000 musi kupić. Załóżmy, że on nie ma tych pieniędzy, nie odłożył, nie ma wkładu własnego, czyli on będzie miał 200 000 z oprocentowaniem 1,5% i kolejne 200 rynkowo. I teraz tutaj jeszcze nie wiemy, co to znaczy rynkowo, bo rynkowo dzisiaj to 7,30 to jest fajny kredyt, tak? No ale wiemy, że przy bezpiecznym kredycie te oprocentowania rynkowe były sztuczne. Banki sobie ustalały stałe inne na potrzeby tego kredytu. No ale załóżmy, że jest te 7. No to jak on ma 200 000 na 1,5, drugie 200 na 7, średnia ważona tego oprocentowania, tu akurat łatwo, bo to pół na pół, czyli mamy 8,50 na 2, 4,25. To jest końcowe oprocentowanie całych 400 000. Tak mniej więcej, bo tam te zasady są trochę inne, ale tak to będzie wyglądało. I tutaj musimy dołożyć, że to jest kredyt w ratach malejących, więc to jest rata wyższa niż w ratach równych, czyli ta rata malejąca 4,25 to ona mniej więcej mogłaby odpowiadać racie pewnie gdzieś 6-7%, może przesadzam 7, ale gdzieś 6% w ratach równych. No i tutaj się pojawia pytanie, pomijam oszczędność na całym kredycie, bo państwo dopłaca, więc to sumarycznie się fajnie pewnie ułoży, no ale ograniczenie wynika z tego, że ten singiel, on realnie będzie musiał mieć zdolność kredytową bardzo, przy tym naszym przykładzie, bardzo podobną do tej, jaką ma dzisiaj. On wcale nie dostanie dużo więcej pieniędzy. Znaczy w ogóle też nie wiemy, jakie będzie w przyszłości oprocentowanie, bo ono może iść w górę, może iść w dół. To przyszłość dopiero pokaże. Tutaj jeszcze raz Państwu wyjaśnię, bo Krzysztof mówi o ratach malejących, a ktoś przeczytał ustawę i tam wyczyta, że tam są równe raty, ale tam są w ustawie wpisane równe raty kapitałowe, co się przekłada na to właśnie na system spłat rat malejących, czyli co miesiąc rata jest niższa, bo po prostu odsetki są niższe, a kapitał spłacany jest zawsze taki sam. To krótkie wyjaśnienie, myślę, potrzebne. Słuchaj, to jest też ważne z powodu rynku nieruchomości, bo w rynku nieruchomości do tej pory ogromny obrót, w zasadzie chyba największy, to były mieszkania dwupokojowe. Nie jednopokojowe, tylko dwupokojowe, bo ludzie, nawet single, jeżeli ich stać, no to woleli kupić dwa pokoje, bo 2 pokoje są lepsze niż jeden pokój. Jeden pokój to jest mieszkanie, powiedzmy, o takie podwynajmowanie, ale jeżeli chcesz mieszkać godnie, a jeszcze może jakiegoś partnera poznasz, no to ludzie celowali głównie w te mieszkania, czy w dużej ilości w te mieszkania dwupokojowe. Mieszkania te większe, na przykład 4-pokojowe, to w zasadzie ich udział w obrocie jest taki sobie, bym powiedział. A tutaj mamy pokazanie, że te kredyty będą preferowały zakupy większych gospodarstw, a większe gospodarstwa raczej chcą po prostu większe mieszkania. W dodatku takie gospodarstwo, które ma ten dostęp, powiedzmy tak w cudzysłowie, do tej trójki dzieci, może zagospodarować tę trójkę dzieci, to takie gospodarstwo może mieć mieszkanie, które później sprzeda, dokupi sobie, zrobi dom i tak dalej. Czyli przełożenie jest z tego rynku biedniejszych mieszkań, znaczy biedniejszych w sensie tańszych, mniejszych mieszkań, tak poprawnie powiem, na rynek nieruchomości mieszkaniowych większych, tym samym droższych. I teraz jest też pytanie, jak się deweloperzy do tego odniosą, czy będą budowali pod ten program, zmieniali projekty budów,
czy nie? Jakieś plotki na ten temat w ogóle słyszałeś? Plotek nie, wiesz co, ale tak, dwie rzeczy. No raz, że ten program, bo to też jest, akurat dotyczy tego programu, wnioski można składać zgodnie z projektem do końca 2027 roku. Więc to jest pierwsza odpowiedź, czy pod program nie wiadomo ile ci deweloperzy nabudują teraz. Ale jeszcze chciałbym się odnieść do tego właśnie, że to jest przesunięcie tego rynku i pierwszy wniosek to jest właśnie taki, on jest często wysuwany, że to jest przesunięcie, tylko też musimy pamiętać o jednej rzeczy. Chcieć, a móc. To, że ta pięcioosobowe gospodarstwo domowe chce mieć duże mieszkanie, to nie znaczy, że oni sobie mogą to mieszkanie kupić. No pamiętajmy, że to jest dużo, jak mam kupić duże mieszkanie, jakieś średnie czy małe, no to koszt jest kolosalnie różny, a tutaj musielibyśmy od razu założyć, że ta para, która ma trójkę dzieci, ona dużo więcej zarabia niż ta para, która ma jedno dziecko. No to nie jest żaden związek przyczynowo-skutkowy, że ktoś, kto ma trójkę dzieci, zarabia więcej niż ten, kto ma jedno, czy nawet nie ma dzieci, tak? Oby tak było, bo te potrzeby są większe i to by było super, ale tak wcale nie jest i to my w praniu zobaczymy, czy to, że ta duża rodzina może sobie kupić duże mieszkanie i ono by było odpowiednie, to czy ono sobie kupi, bo to wiesz, to nadal jest kredyt, nadal jest rata i tutaj mówimy o 0%, 1,5%, 1%, to tutaj nie ma jakichś ogromnych różnic, prawda? To na tym wynikowym całym kredycie, w zależności od jak on będzie duży, tu różnicę będzie widać, ale nie wszystkich będzie stać. No zobaczymy tą matematykę bankową, czy ona będzie się sprawdzać. Kto będzie po te kredyty? Słuchaj, jest jednak różnica, bo weźmy znowu tego przysłowiowego singla, który chciał kupić, no przepraszam, w Warszawie mieszkanie i takie jednopokojowe, no to 500 000 spokojnie musiał z takiej kwoty wyskoczyć, powiedzmy, albo więcej jak chciał 2 pokoje. No i ale on te 500 000 załóżmy, no to mógł dostać w kredycie na 2%. Dzisiaj na 500 000 to on musi mieć jakiś wkład własny i ten kredyt nie będzie go kosztował 2%, tylko odpowiednio więcej. Ktoś właśnie zadał pytanie, dlaczego ja twierdzę, że 1,5% kredyt jest droższy niż kredyt 2%. No właśnie dlatego, proszę Państwa, bo to zupełnie inaczej będzie się oblicza tak naprawdę. Tak, to w ogóle jest, chyba trzeba by nagrać z jakimś rysowaniem może osobny odcinek u Ciebie, żebyśmy wytłumaczyli, jak się oblicza ratę. Dlatego, że my tu mówimy raty równe, malejące, w ogóle jakieś inne, ale ja chciałbym tylko jedną rzecz zauważyć, że dla klienta rata przez 5 lat będzie stała, ciągle taka sama, tak? W założeniu. Jeżeli my pierwszą ratę jakąś zapłacimy, już mówię, że pełną ratę, mamy pełen kredyt wypłacony, płacę pełne te i odsetki, i kapitał już normalnie spłacam, to ja, tak jak wcześniej, ta rata się wahała, tam różnice były, tutaj powinno być ciągle tak samo, ponieważ tutaj będzie bardzo zmienna dopłata. W projekcie ustawy są wzory. Niektórzy interpretują, że to są wzory na dopłatę. Nie, to w ogóle nie są wzory na dopłatę. To są wzory, dzięki którym później można będzie wyliczyć dopłatę, ale to nie jest wszystko takie proste. Ten wzór pasuje tylko w pierwszej racie. Nie? W pierwszej racie, jak mamy cały kredyt wypłacony i spłacamy już całą kapitałowo-odsetkową ratę. I to jest w ogóle nowość. Nie wiem, czy to jest opisane też w uzasadnieniu, dlaczego, żeby ta rata była taka sama, ale ja nie wiem, czy poziom skomplikowania jest potrzebny aż taki, czy efekt, który się uzyska dzięki temu, niweluje to, jak to jest skomplikowane. Czy w ogóle cała ustawa jest skomplikowana? Ja akurat to, co Krzysztof opowiedział, to może taki wzór obliczania i też wykres, jak się zmienia oprocentowanie. To już zresztą parę razy prezentowałem, ale zamieszczę na stronie właśnie Syment24.pl i link dam Wam na dole do tego artykułu, no bo tutaj w filmie to troszeczkę zbyt skomplikowane by to było, może wygodniej jest po prostu sobie przeczytać na ekranie. Zachęcam tych, którzy są zainteresowani, tam zajrzeć, ale ta ustawa jest w ogóle skomplikowana, no bo nawet liczenie tych dzieci, tej trójki dzieci, które, nie wiem, czy żeśmy o tym mówili, czy nie, to ta trójka się liczy dla Ciebie, jeżeli jesteś jednym rodzicem na przykład tych dzieci i masz nad nimi opiekę na wyłączność albo taką naprzemienną.
Co teraz powstaje pytanie, czy jak jest małżeństwo albo para, która ma 3 wspólnych dzieci i się rozstali, ale oni mają tą opiekę naprzemienną, to każdy z nich może mieć mieszkanie i kupić sobie kolejne mieszkanie, mając swoje mieszkanie, no to chyba tak z tego wychodzi. Tak mi się wydaje. Znaczy, interpretacja na stronie ministerstwa w tych pytaniach i odpowiedziach jest jasna. Jeżeli był rozwód i mamy opiekę naprzemienną, tam gdzieś jest jeszcze nawet informacja, że chodzi o opiekę powyżej 5 miesięcy w roku, tylko nie pamiętam, w którym to miejscu przeczytałem, no ale dobra, jak jest pół na pół, tak? Prawie nie ma o 5 miesiącach, o ile pamiętam. No, ale dobrze, no, mamy porówno, tak? No, po 6 miesięcy, to nasze dzieci, to i moje gospodarstwo jest 4-osobowe, jeżeli mam 3 dzieci, i mojej byłej żony też jest 4-osobowe. Ta 3 dzieci, bez względu na to, czy jest w tym jednym gospodarstwie, w tym drugim, powinna mieć dobre warunki życia. Znaczy ja mam też wątpliwość taką, no ja rozumiem, że są ludzie, którzy mają 3 małych dzieci, młodych, i chcą kupić sobie większe mieszkanie, tak, ale są też ludzie, którzy nie mają jeszcze dzieci, chcieliby mieć, ale nie mają mieszkania. I mówiliśmy o tym, że urodzenie kolejnego dziecka w czasie trwania kredytu nie przysporzy ci możliwości powiększenia kredytu, kupienia innego mieszkania. I w związku z tym, a jednocześnie ten projekt mówi tak, dzieci mają 18 lat, trojaczki na przykład, albo 18, 17, 16 i tobie przysługuje możliwość kupienia tego mieszkania, mimo że coś masz, że już masz kolejne mieszkanie, potem w ciągu 24 miesięcy możesz to scedować na przykład na jedno ze swoich dzieci, tych, które są już czy pełnoletnie, czy niepełnoletnie, można kombinować, a jeżeli nie masz tych dzieci, no to możesz kupić sobie albo małe mieszkanie, albo troszeczkę większe mieszkanie i nie będzie to mieszkanie rozwojowe, bo powiedzmy ale nawet jak jesteś parą, znaczy, bo pytanie jest takie, czy ludzie produkują dzieci pod program kredytowy? Ja wątpię. Znaczy tutaj nie ma sensu. Znaczy inaczej, trzeba by było mieć te dzieci przed programem już i tyle, ale program sam, jak ja wezmę udział w tym programie, to ten akurat, on nie jest prorodzinny w sensie rozwoju rodziny, powiększania rodzin. To tutaj nie działa. Nie? No ale niby ma być, bo on jednocześnie, znaczy ja zgadzam się z tobą, ten program nie jest programem zachęcającym do prokreacji. Dokładnie. Niewiele osób, bo jeszcze się dowiesz, że ty urodziłeś to 3 dziecko, a tutaj program skończono, bo z jakiegoś powodu program się przestał podobać, więc się nie łapiesz na ten program, albo w ogóle musisz stać w tych kolejkach co kwartał po ten program, jeżeli w ogóle on będzie popularny, no to zobaczymy. Co prawda, od razu powiem, że im wyższe są stopy takie zwykłe na rynku kredytowym, tym programy, które dają dopłaty i umożliwiają wzięcie tańszego kredytu, zyskują na popularności. Tak to wygląda. Mamy doświadczenie z bezpiecznego kredytu, prawda? Tu będzie jeszcze inaczej, no bo może się okazać, że przy określonych stopach procentowych ten program w ogóle nie będzie się kalkulował, tak? No, jeżeli ten wskaźnik W z tych wzorów, tam, który już mamy, spadnie do jakiegoś niskiego poziomu, no to nagle się okaże, że tutaj gdzieś już nie ma miejsca na dopłatę, nie ma sensu w ogóle ładować się, że tak powiem, w ograniczenia jakieś programowe, jakiegoś projektu, jak można sobie wziąć po prostu kredyt i tego wszystkim życzę, żeby to działało. Jeśli chodzi o te rozwojowe, to też to są takie niuanse, które też będą wpływać na ten rozwój. No bo... Pytanie podstawowe i wiele osób zadaje, dziennikarze mnie pytali, czy ten program spowoduje taki wzrost cen, jak spowodował bezpieczny kredyt? I powiem szczerze, ja nie wiem, bo po pierwsze bezpieczny kredyt bardzo dużą liczbę osób, które chciały kupić mieszkanie i to właśnie tych najbardziej potrzebujących, tych, którzy faktycznie kupowali pierwsze mieszkanie, już można powiedzieć wyczerpał. To było widać nawet, że te ceny pod koniec tego kredytu mieszkań trochę mniej rosły, wolniej rosły, w wolniejszym tempie niż na początku działania tego kredytu, niż w pierwszym kwartale jego działania, tak? Program ten się skończył. Ten program stwarza różne bariery, problemy, ale też przecież mamy tak, no niby malejącą inflację, chociaż są zapowiedzi, że ona znowu się odbije i urośnie. Z tą inflacją związane są stopy procentowe. No i teraz, tak jak powiedziałeś, może się okazać, że na przykład za rok stopy procentowe
będą niższe, nie musi, ale może tak się okazać i po prostu nikt z tego programu nie będzie chciał korzystać, bo się po prostu zachód związany i problemy związane z tym programem będą tak duże, że będzie to gra nie warta świeczki, po prostu. Tak być może. Nasze ministerstwo mówi w tej rubryce, że coraz mniej osób będzie korzystało z tego programu, bo może po prostu coraz więcej zarabiać i przypominam, że tam był ten taki licznik mówiący o tym, że im więcej zarabiasz, to ponad limit, no to tobie obcinają dopłatę. To wszystko może zadziałać. Jak będzie, nie wiem, Krzysztofie, jakieś ostatnie słowo na ten temat? Co, no chyba tutaj, jeśli mówimy o zarobkach, to ja chciałbym życzyć, żeby chyba jak najmniej osób się łapało, żeby tak były wysokie zarobki. To prawda. I jeszcze, żeby to, co powiedziałeś, nie wpłynął ten program na ceny mieszkań. Super optymistyczna prognoza, ale wypowiedź, żeby te stopy już faktycznie na tyle były odczuwalne, spadek stóp w tym roku, żeby można było rozważać zwykłe kredyty. No i to jest taka chyba konkluzja, że oby było tak, żeby takie programy w ogóle nie były potrzebne, w sensie nie przychodziły nikomu do głowy, że są potrzebne. Przy okazji powiem, że jeszcze w kolejnych audycjach będziemy rozmawiali również o budownictwie społecznym, o tym, że w tym programie jest również taki sekretny program przemycony kontynuacji pomysłu PiS-u, czyli serwisu DOM, po to, żebyśmy DOM, czyli żebyśmy wiedzieli, ile kosztują mieszkania. O tym też będzie w następnych programach. Na dzisiaj Krzysztofowi dziękuję. Was zapraszam do strony Syment24, gdzie wzbogacimy tę audycję o właśnie dodatkowe dane, które nam się tutaj nie zmieściły. No i cóż, pozostaje mi życzyć, żeby wam się ten kredyt nigdy nie warto było brać, bo może normalne kredyty będą na tak dobrych warunkach. To moje życzenie dla was. Trzymajcie się, cześć.